To schemat Sinfonii Votiva Andrzeja Panównika. To rodzaj szkieletu konstrukcyjnego, który sprawia, że całość jest spójna i logiczna. Jak go czytać? Ten diagram obrazuje cyfrę 8. Jest to 8. symfonia kompozytora, więc mamy 8, czyli 2 koła. Te 2 koła wpisane w duże koło, czyli koło nadrzędne to jest cały utwór. 2 koła, czyli części 8, to są 2 części. I wewnątrz mamy jeszcze mniejsze koła, czyli jeszcze mniejsze cząstki w tych 2 zasadniczych częściach utworu. Utwór jest bowiem dwuczęściowy. I zgodnie z założeniem kompozytora te części są bardzo mocno skontrastowane, natomiast one obie budują całość tej formy symfonicznej. Wszystko jest tu przemyślane. Ale ten schemat przeznaczony jest dla dyrygenta i dla tych, którzy chcieliby dokładnie poznać myśl twórcy. Dla zwyczajnych słuchaczy nie jest niezbędny. Muzyka jest najważniejsza, ma przekazywać emocje. Te w Sinfonii Votiva są bardzo czytelne. Latem 1980 roku Andrzej Panównik zaczynał komponować swą 8. symfonię. Symfonię zamówioną przez Bostońską Orkiestrę Symfoniczną z okazji 100-lecia jej istnienia. Ale bardzo szybko dotarły do niego wieści z Polski. Lato 1980, strajki w Stoczni Gdańskiej, powstawanie, rodzenie się Solidarności, wszystko to, co działo się później. Andrzej Panównik postanowił, że jego nowy utwór, Sinfonia Votiva, stanie się ofiarą wotywną, czyli jego ofiarą złożoną Matce Bożej Częstochowskiej na rzecz odzyskania wolności przez Polskę. Obie części Symfonii Votiva Andrzeja Panównika są mocno skontrastowane. Część pierwsza, Con Devozione, to rodzaj wolno rozwijającej się kontemplacyjnej modlitwy, w której pobrzmiewają echa Bogu Rodzicy. Część druga, Con Passione, z pasją, przynosi bardzo szybki motoryczny ruch, dużo więcej brzmień orkiestrowych. Kończy się również energicznym, bardzo takim dramatycznym w wyrazie powtórzonym akordem instrumentów dętych blaszanych. Ten akord, ta właśnie dramatyczna końcówka, według słów kompozytora, to jest krzyk protestu przeciwko braku pełnej wolności w jego ojczyźnie. Schemat Sinfonii Panównika bardzo mi się podoba. Ma w sobie piękno geometrii, czystość formy. Ma też jakąś tajemnicę, bo przecież odsyła do muzyki, gdzie to, co wizualne, zmienia się w to, co słuchowe. I okazuje się, że ten racjonalny porządek partytury owocuje muzyką nasyconą emocjami. Słuchając jej, zapomina się o tym, co racjonalne.